L'Amazon, czyli simowy supermarket. Hej kochani, to Akwamaryna. Dzisiaj chcę Wam pokazać modyfikację, która ułatwi naprawdę wszystkim życie. L'Amazon to karta tak zwanego, powiedzmy, simowego marketu. To karta, która jest idealnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o uporządkowanie wszystkich simowych kolekcji. Także kochani, dzisiaj chcę Wam właśnie ją przedstawić. Zacznijmy od tego, że jak zwykle trzeba wejść do trybu kupowania, no bo tą kartę będziemy musieli sobie tak naprawdę umieścić w świecie. Klikam oczywiście zawartość zmodyfikowana, no i właściwie to jakoś bez zbędnego szukania mam ją od razu tutaj. No i kochani, patrzcie, mogę sobie ją umieścić na ścianie. Nawet tutaj dla przykładu mogę Wam pokazać, że już ta karta jest tutaj zainstalowana, także kto wie, może kiedyś ją tutaj używałam, ale jeśli chodzi o tą kartę, to możemy sobie ją faktycznie położyć w dowolnym miejscu, a właściwie powiesić, bo docelowo nie możemy jej postawić na żadnym stoliku, na żadnym blacie, także mogę Wam też pokazać tutaj, żebyście nie byli faktycznie zdziwieni. Także moi drodzy, niestety, ale tą kartę możemy jedynie powiesić. No i też jedna ważna rzecz, bo od razu będziemy przechodzić do trybu rozgrywki. Możemy tą kartę chwycić i możemy ją przenieść do wyposażenia dowolnego sima. I w sumie nie powiem, bo warto czasami mieć, zwłaszcza kiedy wybieramy się z simami na urlop, warto mieć tę kartę gdzieś tam w wyposażeniu schowaną, no bo nie oszukujmy się, to dużo miejsca nie zabiera, wiemy doskonale jak wygląda simowe wyposażenie, a taka karta faktycznie może nam czasami uratować, że tak powiem, simowe tyłki na urlopie. No ale przejdźmy do tego, że zostawimy sobie tę kartę tutaj na środku. No i zaczyna się cała magia, bo jak klikniemy na tę kartę, to mamy tutaj w piękny sposób poukładane wszystkie rzeczy. No i pewnie teraz jesteście ciekawi, ale jakie rzeczy? No i kochani, mamy wszystko. Przejdziemy oczywiście przez wszystkie kategorie, bo wbrew pozorom tutaj ich aż tak dużo nie ma, chociaż jak się w nie zagłębimy, to okaże się, że jest ich mnóstwo. Lecimy od początku. Składniki, na przykład płody rolne, czyli to tak naprawdę wszystko, co będziemy mogli tutaj wykorzystać, jeżeli chodzi o faktycznie wiejską sielankę. Tutaj znajdziemy jakieś jajka, jakieś ryby, wszystko inne. I oczywiście nie tylko tutaj mamy rzeczy z wiejskiej sielanki akurat w tej kategorii, ale dużo z tych rzeczy faktycznie jest tam zaklasyfikowanych. Mamy owoce i warzywa. No i słuchajcie, tutaj się nawet niektóre rzeczy z debuga trafiają. Także to naprawdę jest bardzo wygodne narzędzie, jeżeli chodzi o te wszystkie takie, wiecie, pomniejsze rzeczy. No nie oszukujmy się, ale czasami szukanie jakichś właśnie, no nie wiem, kostki niby mięsa, ewentualnie jakiegoś konkretnego kwiata czy rośliny, no bywa pracochłonne i musimy faktycznie wykonać kilka akcji tymi naszymi simami. A tutaj mamy to wszystko w taki prosty sposób przedstawione i tak naprawdę możemy zaoszczędzić mnóstwo czasu. Wejdziemy sobie jeszcze w kategorię 3 kropeczki, bo tutaj konkretnej nazwy nie ma i możecie sami zobaczyć, że na przykład w tym miejscu mamy tylko konfitury albo jakieś inne dżemy. Także jest naprawdę fajnie to wszystko zrobione. No ale mamy też inne zakładki, jak na przykład ogrodnictwo. No i w ogrodnictwie tutaj też jest tego pełno. Na przykład jeżeli chodzi o kupowanie nasion, no to mamy tutaj tak naprawdę wszystkie te nasiona. Te paczkowane, jakieś takie tych roślin dużych. Znajdziemy tutaj jeszcze wszelkiego rodzaju zestawy do hodowli różnych ziół, owoców, warzyw. Także no powiem Wam szczerze, że naprawdę ta karta ułatwia. I sama chociażby zakładka ogrodnictwo daje nam już dużo możliwości. Teraz jeżeli chodzi o kompozycje kwiatowe, to tutaj również możemy się posiłkować pomocą. Teraz tak naprawdę warto Wam pokazać, jak to wygląda w praktyce. No i słuchajcie, dla przykładu, w takim razie ja wezmę pierwszą lepszą, różowy raj, niech będzie. W momencie, kiedy kliknę na nią, ona mi się po prostu pojawia tutaj w rozgrywce. Nic prostszego, faktycznie jest to bardzo wygodna opcja i normalnie, słuchajcie, stoi mi tutaj ta kompozycja jak gdyby nigdy nic. Ale tak jak już mówiłam, tych kategorii jest naprawdę mnóstwo, więc chcę Wam pokazać następne. Jeżeli chodzi o inwentarz, no to tutaj będą faktycznie rzeczy dla zwierząt. Na przykład kup ubrania i tu mamy całą zakładkę, gdzie faktycznie możemy zakupić stroje dla króliczków, dla lisków, dla kurek i dla wszystkich innych zwierzątek, takich jak faktycznie krowy i lamy, czyli tutaj mamy bezpośrednio ciuczki z wiejskiej sielanki. No i kochani, żeby w takim razie nie było goło i wesoło, to ja sobie przestawię tą kartę tutaj, żeby mieć jeszcze podgląd na rodzinę ćwir. Dalej słuchajcie, bo ta karta jest naprawdę wielofunkcyjna, więc lecimy, przeglądamy całą jej zawartość. Dalej, jeżeli chodzi o inwentarz, to tutaj faktycznie możemy sobie jeszcze na przykład znaleźć jakieś karmy dla naszych zwierząt. Także to też faktycznie jest jakaś dodatkowa opcja, gdzie mamy to wszystko ułatwione. Okazy kolekcjonerskie są o wiele bardziej rozbudowane i powiem Wam szczerze, że tutaj faktycznie dzieje się dużo. I mi się wydaje, że im więcej posiadamy dodatków, pakietów, akcesoriów, tym więcej będziemy po prostu posiadać tych zakładek. Nie widziałam, żeby to było wprost napisane, ale takie odnoszę wrażenie, bo ja na przykład mam pełną kolekcję, więc mi tutaj dosłownie niczego nie brakuje. I jak sami widzicie, mamy tutaj na przykład pustkostworki, mamy obiekty z wyprawy na Batu, dekoracje kolekcjonerskie, obiekty magiczne, rzeczy związane z
z ogrodnictwem, jak na przykład widzicie ananas, dalia, dziki owoc, granat i tak dalej. Okazy kolekcjonerskie związane z naturą. Tutaj mamy wszelkiego rodzaju kryształy, kamienie, jakieś skały, jakieś minerały. Wszystko tak naprawdę, co nasi simowie mogliby wykopać albo po prostu znaleźć. Dalej, pradawne artefakty, czyli to wszystko, co jest związane z pakietem Przygoda w dżungli. Stworzenia kolekcjonerskie, czyli wszelkiego rodzaju ryby, żaby i wszelkiego rodzaju inne jakieś tam, wiadomo, stworzątka. Także ta kategoria jest naprawdę dość mocno rozbudowana. Jeżeli chodzi o zwierzaki, no to możemy faktycznie tutaj ogarnąć sobie przedmioty, takie, które nam wspomogą opiekę nad nimi, czyli m.in. leki albo jakieś inne środki uspokajające i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie oczywiście też ogarnąć jakieś zabawki i dania dla zwierząt. Także nasze czworonogi też znajdą tutaj i coś dla siebie. Jeżeli chodzi o rozrywkę, to możemy sobie na spokojnie tutaj ogarnąć na przykład książki, fajerwerki bądź inne świąteczne niespodzianki. Kolejna kategoria to materiały biurowe i tutaj słuchajcie, też jest na przykład rękodzieło. Tutaj na przykład możemy sobie kupić kilka rzeczy, które pomogą nam wytwarzać różne obiekty, czy to z wiejskiej sielanki, czy na przykład z życia eko. Kup ulepszenia, czyli coś, co jest faktycznie nam czasami potrzebne, żeby za pomocą małych części móc rozwinąć dodatkowe opcje niektórych przedmiotów w domu. No i słuchajcie, została nam jeszcze ostatnia zakładka, wewnętrzna harmonia i tutaj też znajdziemy naprawdę mnóstwo rzeczy. Na przykład mamy maseczki z pakietu Dzień w Spa, eliksir z kotła, jeżeli chodzi o krainę magii, pakiet plazmy dla wampirów, zielarstwo, zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę powiem wam szczerze, że ta karta jest mega ułatwieniem, jeżeli chodzi o całą grę. Mało tego, tak naprawdę to wszystko możemy sobie ogarnąć dosłownie za jednym kliknięciem. Na przykład przypuśćmy, że w tej chwili chcę sobie kupić laleczkę voodoo. O, proszę bardzo. Droga laleczka voodoo i patrzcie, pojawia mi się komunikat. Dziękuję za złożenie zamówienia. Bella znajdzie kupioną przez siebie lalkę voodoo w swoim wyposażeniu i faktycznie ta laleczka tutaj się pojawia. Także na przykład możemy powiązać z Mortimerem. Zdobyta złośliwość. No proszę bardzo, słuchajcie, zaczyna się. Lalka voodoo została powiązana z Simem o imieniu Mortimer Ćwir. Okej, w takim razie możemy sobie w tej chwili trochę go podręczyć. No to teraz cię okujemy. A, chyba poszło rykoszetem. No trudno. Tak czy siak, słuchajcie, laleczka jest funkcjonalna, a o to nam chodziło. Ja generalnie muszę przyznać, że tą kartę uwielbiam. Dla mnie ona ma wszystko faktycznie fajnie zachowane, wszystko poukładane. Dla mnie to jest wygodne. Też wam chcę powiedzieć, że jak klikamy na komputer, to faktycznie jest tutaj pewnego rodzaju, dużo tych zakładek i niekoniecznie one są na przykład poukładane tak, jakbym to wszystko chciała mieć tutaj rozplanowane. Jeżeli chodzi faktycznie na przykład o kwestie zamów, zakupy i tak dalej, to nie mogę powiedzieć, bo jest tutaj kilka opcji, które faktycznie przy tej karcie mogą nie występować, na przykład ekwipunek odkrywcy. Nie spotkałam się faktycznie, żeby w tej karcie był on dostępny, ale tak czy siak myślę, że tutaj te kategorie są całkiem okej zrobione, ale jednak nie tak mocno, jak ja bym tego po prostu potrzebowała czy chciała. Także zdecydowanie bardzo mocno wam polecam tę kartę. Ona jest naprawdę bardzo wygodnym narzędziem i tu muszę powiedzieć wam szczerze, że jeżeli chodzi na przykład o tą w sumie modyfikację, bo to jest jakby nie patrzeć modyfikacja, to zdecydowanie ona jest dla mnie dosłownie na 3. miejscu. Na samym początku mam oczywiście jakby nie patrzeć standardową modyfikację, którą chyba każdy z nas zna, czyli po prostu MC Command Center i ta modyfikacja jest dla mnie niezastąpiona. To jest dla mnie ważne narzędzie, zwłaszcza jeżeli chodzi o filmiki na YouTubie dla was, które gdzieś tam wam chcę publikować. Drugą modyfikacją, która jest dla mnie bardzo istotna, jest UI Cheat, czyli po prostu modyfikowanie wszystkiego, ustawianie wszystkiego za pośrednictwem jednego kliknięcia. Jest to dla mnie bardzo wygodne i no niestety, ale ja jako twórca nie mogę się bez tego obejść, bo nie powiem, ale ciężko byłoby mi tak naprawdę podczas nagrywania filmików nie mieć jakiejś takiej większej kontroli nad otoczeniem. A przy UI Cheats na przykład mogę spokojnie zmienić sobie porę roku i tak naprawdę gra dostosowuje się do mnie, a nie ja muszę dostosowywać się do gry. No i jeżeli chodzi o Lamazon, bo tak naprawdę o tym jest filmik, to muszę przyznać, że ta modyfikacja daje totalną wygodę. Bo nie oszukujmy się, ale będziecie na przykład mogli używać tej modyfikacji m.in. do ozdabiania swoich simowych domków. Bo jakby nie patrzeć, dostaniemy tutaj potrzebne obiekty, które mogą faktycznie nam uratować, tak jak już mówiłam na samym początku, simowe tyłki, ale przede wszystkim osoby, które lubią dekorować i budować, znajdą tutaj naprawdę wygodne rozwiązania. Chociażby w pradawnych artefaktach możemy sobie zakupić taką żabę w formie dekoracji. Wystarczy, że wejdziemy w wyposażenie i proszę bardzo, mamy żabę. Możemy sobie na spokojnie postawić ją jako figurkę gdzieś w pokoju. No i oczywiście tak działa wiele innych przedmiotów. Także kochani, jeżeli chodzi o Lamazon, ja ją już stosuję od naprawdę wielu miesięcy. Nawet pokuszę się o słowa, że około roku czasu. I to jest taka modyfikacja, która jest dość wygodna, bo nawet nie trzeba jej aktualizować. Także kochani, serdecznie wam ją polecam, bo instalacja jej również jest bardzo prosta. Wystarczy tak naprawdę pobrać plik ze strony, wsadzić go do folderu moc i to tyle. Także kochani, w tym odcinku to wszystko. Ja wam bardzo pięknie dziękuję za uwagę. Dziękuję również moim wspierającym za pomoc w rozwoju kanału i trzymajcie się cieplutko. Na razie, cześć, pa!